No i siemanko, startujemy z kolejnym odcinkiem, z ostatnim odcinkiem z Białorusi. Pogoda słaba. Pogoda jest bardzo słaba. Od wczoraj pada deszcz po prostu. Nie wiem za bardzo co robić. Coś wymyślimy, mamy tylko jeszcze parę godzin, także chcemy jeszcze coś zobaczyć. Jest parę fajnych miejsc do zobaczenia, ale nie ma co ukrywać, trochę nas zleje. Nie, to nic, damy sobie radę. Chciałem wam pokazać rano śniadanie jakie było, ale aż nie miałem ochoty wyciągać telefonu, było takie tragiczne. Dobra, pogoda jest na maksa paskudna. W ogóle planowaliśmy dzisiaj już być w Płocku na Polish Hip Hop Festival. No niestety już wiemy, że utkniemy na granicy. Dobra, plan jest taki, żeby się schować na chwilę. No bo się nawet bardziej rozpadało, nie? No chyba trochę tak, no. Pogoda nie rozpieszcza dzisiaj. Ale mamy dzisiaj zadanie, bo dużo osób prosiło nas, żeby sprawdzić tego maka. Czy to serio jest podróba, czy to jest tak naprawdę mak, tylko pod inną, wiecie, nazwą, żeby... Bo ludzie mówili, że tak jest, tak, nie? że to podobno jest to samo dokładnie, tylko specjalnie zmienili nazwę, żeby, wiesz... Żeby nie było. No tak, no pomyśl, ile McDonaldów oni by musieli wycofać w samej Rosji. Myślę, że... nie wiem, tysiące, na pewno tysiące. Także mogli to tak rozegrać, że po prostu zrobili to samo, nazwę sobie zmienili. Zobaczymy, sprawdzimy. No, to było bardzo ciekawe nawet. Powiem tak. Dużo miejsc jest takich, które naprawdę no, wieje komuną i to okropnie. Totalnie. Ale na przykład po takim centrum handlowym, to tutaj to jest światówka. Niczym nie odbiega to od jakichś dobrych centr handlowych w Europie. W tych takich, wiecie, krajach. Normalnie idziemy właśnie gdzieś na kawę, teraz na Lawatce się napić, no ale patrzcie, DJI, New Balance, no dużo jest takich bardzo normalnych sklepów. Ale i tak najbardziej jestem zainteresowany teraz tym McDonaldem. Bo wczoraj przechodziliśmy już koło niego, coś tam nagraliśmy, ale tak po prostu nagraliśmy sobie tego. I dopiero później ludzie zaczęli nam podpowiadać, żebyśmy weszli do środka, żebyśmy spróbowali i pokazali w ogóle co tam jest. Że jest totalnie to samo. Ale że tak będzie, przekonamy się. Patrzcie, jakie ciekawe KFC. Dość wyjątkowe, trzeba przyznać. Jesteśmy właśnie pod McDonald's, ale tam pójdziemy za chwilę. Bo najpierw idziemy do restauracji, która była polecana po prostu przez wiele osób, które były wcześniej tutaj w Białorusi. Tak. Nazywa się Lido. Dokładnie tak. Tak, tutaj na górze jest właśnie restauracja z takim totalnie lokalnym jedzeniem. To jest sieciówka, czy... Nie, to na pewno nie sieciówka, tak? te wasilki to jest... Wasilki to, tam gdzie byliśmy wczoraj, te wasilki to jest sieciówka. To też było polecane przez wiele osób. No a drugą właśnie jest to Lido. A że my z Alą lubimy lokalne jedzonko? Bardzo. Znaczy dobra, nie zawsze. Przeważnie. To idziemy spróbować. Tutaj macie sałatki jakieś, ale ogólnie nie będziemy tu jeść, bo chcieliśmy placki ziemniaczane, a nie mają akurat. I to wszystko na wagę jest raczej. Ceny są dobre, bo dobre, ale akurat placków nie mają. I naprawdę jest tu ładnie w środku, trzeba przyznać. Z ładnym widokiem, ale my mieliśmy ochotę na coś innego. Ale popatrz, tu jest jakieś menu. Tu może można coś wziąć. O, widzisz? Czekaj, przetłumaczę to. No dobra. Albo coś źle poszło, albo po prostu tam nie takie jedzenie jak chcieliśmy. No. To znaczy, jak ktoś chciał na przykład kotleta z ziemniaczkami. To był taki mleczny bar. Tak, taki bar. My uwielbiamy mleczne bary, ale dzisiaj raczej chcemy zjeść co innego. Dzisiaj chcemy zjeść co innego i idą do McDonalda. Ma to sens. No ale cóż, chcemy sprawdzić tego maka tutaj, jak wygląda jedzenie, jak smakuje. Czy jest to coś innego, czy wielkie oszustwo? Miało bar taką stołówką. A stołówką taką mocną, no. Nawet nie barem mlecznym. No. Uważam, że się McDonald's. McBee.
Wygląda identycznie jak McDonald's. Idento po prostu. Na zewnątrz wygląda po prostu identycznie jak McDonald's. Idento. Nie, no to wszystko jest takie same. Jest totalnie wszystko takie same. Do jednego. No. Dobra, ja biorę zestaw z Big Maciem do tego cheese'a, ale co bierzesz? Wezmę zestaw jakiś cheeseburger z frytkami. Przekonamy się jak smakuje. Wielki test McDonalda. Wszystko to samo, tylko opakowania inne. Pyszne. Otwórz cheeseburgera. Wszystko jest to samo. Totalnie. A Big Mac otwórz? To chyba jest jeszcze gorsze niż w ogóle nie ten. To jest oszustwo. No Big Mac troszkę Nie inaczej. wiem jak wygląda Big Mac w Polsce. Inaczej trochę, ale na pewnie smakuje tak samo. Właśnie spróbowałem cheeseburgera. Big Mac minimalnie się różnił, ale też nie jadłem Big Maca w Polsce już wiele lat, także nie wiem. Może się coś zmieniło w Polsce też. Ale cheeseburger smakuje identycznie. 1 do 1. Ale dlaczego? No bo to jest bez sensu, to jest oszustwo. To już po co w ogóle mówić, że jakieś sankcje, że się wycofują, po czym zmieniają tylko nazwę. No ale ja też pomyślałem o tym, że mogło to po prostu być tak, że Rosja ma tak totalnie wywalone, że zrobili kopię 1 do 1. Ale one mieli wszystkie jakby, nawet bez chyba nie dało to, są jakieś prawa autorskie. Ale co to taką Rosję obchodzi? Jakieś prawa autorskie? Jak oni mają wycofane z kraju? Ale aż tak 1 do 1 by zrobili, no nie wiem. Nie wiem. Ciężko by było podrobić te receptury wszystkie, no, nie wiem, to smakuje Ale było to identyczne, totalnie identyczne. Nie wierzę, że to nie jest ten. No i teraz trochę akcentu polskiego, żeby nie było. Jesteśmy tutaj, że nie pokażemy, bo oczywiście trzeba. I oto macie pomnik Adama Mickiewicza. Adam Mickiewicz. Кинотеатр «Победа» объявляется открытым. Уважаемые гости, приглашаю вас. Dziwna akcja się stała. Cały czas tam normalnie działała nawigacja, a teraz jak próbuję ją włączyć, to mi cały czas pokazuje, że jestem na lotnisku. Próbuję włączyć VPN-a i też nie działa. Port lotniczy Mińsk. A jesteśmy wiele kilometrów od niego. Z takich ciekawostek o Mińsku to chciałam powiedzieć to, że Mińsk jest najrzadziej odwiedzaną stolicą ze stolic europejskich. Dlaczego? No chyba wiadomo. Chyba nie będę mówił. Ale to też może być plusem ze względu na to, że nie macie tłoków. Tutaj naprawdę gdzie się nie pójdzie, luzik w pełni. Nawet korków na mieście za bardzo nie ma. No jest to na pewno jakieś takie swego zdrowia. W swoim rodzaju wyjątkowe miejsce. Czy warto zobaczyć? Myślę, że Mińsk jest ładnym miastem. Ale nie warto chyba dla samego Mińska. Dla samego Mińska może nie. Bo po pierwsze będziecie stali bardzo długo na przejściu granicznym, ze względu na to, że jest tylko jedno przejście graniczne otwarte. Tam gdzie my przejeżdżaliśmy, czyli Terespol Brześć. No pomyślcie, jak autobusy normalnie mają swoją kolejkę, przejeżdżają normalnie, powinny tak sobie po prostu jechać. Na 8,5 godziny staliśmy. To i tak chyba było całkiem nieźle, no, nie? to i tak, on na początku nam powiedział, że 10 to będzie minimum. I tak było 8,5, to tak było dobrze. A w tą stronę ale w tą stronę zobaczymy jak będzie. No dzisiejszy plan jest taki po prostu, że dojeżdżamy taksówką na granicę. Nie kupujemy wcześniej żadnego biletu na autobus, bo już absolutnie nie kupowali, że prawie nikt nie kupuje tych biletów. Tylko po prostu idziemy przed siebie. Dochodzimy do samego przejścia granicznego i wsiadamy do jakiegoś autobusu. No bo inaczej
wyjścia, a wtedy zaoszczędzimy bardzo, bardzo dużo czasu. Ładnie. No i sobie idziemy i to nagle pan do nas zagadał po polsku. Akurat stało się tak, że z ambasady i nas zna. Polak, tak. Trochę pogadaliśmy, jak pan zobaczy, pozdrawiamy. Miło było zamienić chociaż jedno słowo po polsku tutaj. Bo tak to poza tym to ogólnie nie da rady, naprawdę. No i pan powiedział, że jak ktoś jedzie samochodem na Białoruś, to lepiej jest jednak Przez jechać Litwę. przez Litwę. No, zdecydowanie. No wiadomo, też zależy kto w której części Polski mieszka, no bo jednak z całego południa przejechać aż wiesz, na ale Litwę. jak masz stać 10 godzin dłużej, to chyba nieważne z jakiego... A co to za budynki? Jakieś ładne takie. Może tu są te ambasady właśnie. Może. No już jesteśmy w takim centrum chyba. No, jesteśmy na Placu Zwycięstwa. Tutaj obelisk. Ma dokładnie 40 metrów. W 1954 roku wybudowali. Sierpień, młot. A teraz przejedziemy się metrem w Mińsku, bo podobno ładnie wygląda. Tu jesteśmy też w przejściu właśnie pod tym pomnikiem i też możecie zobaczyć, są jakieś nazwiska, jakieś obrazki tutaj są. To jest takie coś. No jest 41 do 45. Wiecie tym, że oni mają inną datę. No tak, mówiłem, no. Mówiłem, że oni tutaj mają od 41 roku, a nie tego na 39. No to możecie zobaczyć różne rzeczy, ale to wszystko w ich języku. No i poza tak dodatkowo różne obrazy. No, a idziemy się przejechać metrem, zobaczyć, bo też ludzie mówili, że bardzo warto zobaczyć, jak wyglądają stacje metra, bo są podobno bardzo ładne. A wiecie co? Ja nawet w Warszawie metrem nie jechałem. Nigdy. Muszę się kiedyś przejechać, nawet że się tylko przejechać. Nawet jak nie będę miał żadnego powodu, żeby jechać. To że się przejechać, bo nigdy nie. Ile mamy? 2 linie, tak? To jest krzyżyk? No, żadną nie jechałem. Więc jaka mapa to jest. Jesteśmy dokładnie tutaj. Przy pomniku. Musimy przejechać tu. Gdzie szliśmy teraz całą tą trasę z buta. I jeszcze tutaj jedną do tej stacji. O, tutaj macie pokazane, jakie są linie metra. Nie wiem, czy to są wszystkie. Nie, raczej nie wszystkie. To są tylko raz, 2, 3. Chyba, że mają tylko 3 linie. Może mają tylko 3, nie wiem. Aha, popatrz, no i tu jest dworzec. Czyli tu jesteśmy idealnie wtedy, ale tutaj są wyjście z dworca i 2 te budynki, co wam pokazywałem, co tutaj właśnie był zegar, a tutaj sierpień młot i to jest, że to jest brama do miasta, bo każdy, kto przyjeżdża do miasta, praktycznie przyjeżdża gdzieś tutaj i tu jest tak jakby oficjalne wejście. Pokażę wam później jeszcze raz, bo może nie oglądaliście wczorajszego odcinka. Tak. Jest metro, tu mamy stację i tak wygląda metro. Dojechaliśmy w okolice dworca. Gdzie jeszcze teraz idziemy? No idziemy pod ten pomnik Lenina, to jest... Idziemy tam w końcu? Przecież przyjechaliśmy pod pomnik Lenina. No, ale tu też jest od razu pociąg. Tak? No, już mówiłem o tym przed chwilą. Ala mnie tak słucha właśnie. Ja też czasem tak gadam po prostu w powietrze. No ja wcale tak nie gadam. Nie, Ala. Pod tym względem się dobrać. Nie, Ala, ja cię zawsze słucham. Czasami takie głupoty gadasz, że ja już wyłączę wtedy. Powiem wam tak, no, To jest czasem przepis na udany związek, czasami wyłączyć. trzeba być cierpliwym i nie słuchać wszystkiego. No i
jednym z ostatnich miejsc, które odwiedzamy, to jest plac, na którym jest pomnik Lenina. W pierwszej części, znaczy w sumie przed pierwszą częścią odcinków z Białorusi robiliśmy live'a. Dużo osób z Was widziało, parę może nie widziało. Sorry, miałem brudny ekran. Padało dużo pytań i wiele na takich, które nie mogliśmy odpowiedzieć lub nie chcieliśmy odpowiedzieć ze względu na to, że nie chcieliśmy spalić sobie odcinków właśnie stąd, żeby nie zdradzić za dużo. Ale na pewno było wiele pytań, na które nie uzyskaliście odpowiedzi i chcielibyście się dowiedzieć. Także jeśli macie jakieś pytanka, piszcie tutaj w komentarzach. Postaramy się jakoś na nie odpowiedzieć. Oczywiście pytania związane z naszym wyjazdem na Białoruś, dlaczego tu przyjechaliśmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nie wyciągnęliście tego z odcinków, pytajcie. Jeszcze jedna rzecz, którą musimy zrobić przed wyjazdem stąd. Zgadnijcie? Zjeść placki ziemniaczane. Tak jest. Wróciliśmy żonę na dworzec. Przed chwilą fajnie. Taka parowa ciuchcia, którą miła para leciała, taka że szok. I tu właśnie czytałem, że każdy, kto przyjeżdża do Mińska pociągiem, od razu wychodzi i ma bramę do miasta. Czyli te dwie wieże, które witają każdego w Mińsku. Nasz obiadek pożegnalny z Mińskiem. Ja mam placki z gulaszem, ale sosem grzybowym. 15, Mińsk 6. O, stoi już. Ale to jest bardzo zrobione, także... Łatwo, bardzo łatwo. Dobrze jest oznaczone. No, jesteśmy. Normalne siedzenia już teraz będą. Wchodzimy do pociągu. Awantura, że ktoś siedzi na naszym tym. To nie jest to. Ale to w ogóle nie tu. To jest 7, a... Może naszego pociągu nie ma. Łatwo, bardzo łatwo. Dobrze jest oznaczone. Jest przypał, bo nie ma naszego pociągu. Nie wiemy dlaczego. Chyba, że po prostu stoi kolejny, to może jeszcze gdzieś... A tak, to jest dopiero ten. No. Na jednym peronie 2 pociągi. Wyobraźcie sobie teraz, że ta pani tam nie siedziała. My myśmy w to wsiedli i pojechali. I czekaj, gdzie byśmy pojechali? Jeszcze się kłócimy, wszystko, tak, na pewno ten wagon, te siedzenia. Jesteśmy udani. A patrzyłaś, gdzie on jechał? Na gdzie coś. Nieźle. Taki pociąg tu mają. Adny. To jest nasz chyba. 4, tutaj, no. Jak się w jedną stronę jechało pociągiem, gdzie była normalnie łóżeczka, można było się wyspać. Teraz się jedzie na normalnych krzesłach, to powiem wam, że jest różnica. Jeszcze naprzeciwko nas siedzą 2 takie większe osoby. Tak dyplomatycznie powiem. No i mało jest tego miejsca. No, jesteśmy z powrotem w Brześciu. Popatrzcie, jaka tu jest pogoda. Ale tam też była. Jest po prostu nie, no jak wyjechaliśmy tylko z tego, z Mińska, to się pogoda nagle zrobiła. Idziemy coś zjeść jeszcze. Wiadomo, że nasze podróże to jest jedzenie, dlatego idziemy coś zjeść. Co jest najlepszego w podróżowaniu, Ola? Jedzenie 100%. Tak jest. Jeszcze szybko obiadek przed wyjazdem, bo nie wiadomo ile godzin spędzimy na granicy. I to jest kolejne takie stąd typowo kulki serowo-ziemniaczane, tak? I co? Pyszne. Smakują? Ale A co to za sos czosnkowy? Rozpoczynamy misję Granica. Granica. Oglądaliście kiedyś tę serię Granica? Będziemy musieli przejść przez granicę, a to jest lekko. Do granicy mamy 4 km. Z buta nie pytajcie, czemu idziemy. Po prostu idziemy. Nie, bo stwierdziliśmy, że szukanie taksówki zajmie nam czas, a 4 km to przecież nie jest daleko, a jest fajna pogoda, więc... Dokładnie tak, przespacerujemy się. A jeszcze co dokładnie, jeszcze coś więcej zobaczymy. I co? Najpóźniej trzymać kciuki, żeby sznur autobusu nie był za długi,
A nawet jak będzie długi, to żeby któryś pierwszy z rzędu z przodu nam pozwolił sobie wsiąść do niego i zapłacić mu tam coś, że nas tylko przewiózł przez granicę. Szczerze mówiąc, jakoś do rana mi nie zależy, bo możemy nasz samochód dopiero odebrać o 9 rano. Więc w sumie lepiej, żeby to zajęło tyle godzin, żebyśmy o 9 wyszli najwcześniej. Tak, żebyśmy się przespali. Nie, no, o 9. Żebyśmy się przespali na granicy elegancko i rano ją przekroczyli. I w ogóle wiecie, jak to jest wszędzie czysto, No. to się tak rzuca w oczy. Trzeba przyznać, ale Białoruś jest bardzo, bardzo czysta. Naprawdę, miasta, dla miasta powinny być. No, naprawdę. No, serio. 4 km za nami. Wszystkie drogi prowadzą do Warszawy. Niedługo, już praktycznie jesteśmy pod granicą. Popatrzcie, jeszcze coś czego wam nie pokazywałem, czyli ceny paliw na Białorusi. Wychodzi 2,90 za litr. Kolejka autobusów jest naprawdę... Ile może stać? Z 20? Nie, chyba 20, no może sobie. Dobra, jak podejdziemy bliżej, bo idziemy do pierwszego, zapytamy się, znaczy policzymy ile jest. Dokładnie i zaraz wam powiemy. Ten ostatni to na pewno sobie trochę postoi. Dlatego tak jak wam mówiłem, ludzie jak tutaj po prostu stąd chcą jechać do Polski, to nie kupują w ogóle biletu wcześniej, tylko idą sobie tutaj i rozmawiają z kierowcami, że ktoś zabrał. I tak jest zdecydowanie najlepiej. Trochę tych autobusów jest. Widzę, że jest To jest polski. Ostatni na pewno. Ale nie, na pewno nie bierzemy tego. Ten odpada na pewno. Wiecie, bez przypału idziemy pod granicę, a la kaptur, okulary ciemne, a jest 21. Ale to dlatego, że mi się oczy jeszcze męczą. No tak, no ale powiedziałem, żeby lepiej ściągał, bo zwraca na nas uwagę. Na pewno, to nie ty zwracasz na nas uwagę. Nie, to twoje przypałowe okulary. I co, są jakieś? To już chyba musimy powoli przestać nagrywać, nie? No, tak. Dobra. Ma pan 2 miejsca? No i to, że przyszliśmy bez kolejki, ominęliśmy całą kolejkę busów. Zaoszczędziliśmy co najmniej 10 godzin, tak nam kierowca powiedział. No ale stoimy już tutaj od ilu? Teraz 2 godziny 15 minut tylko, a już przyszliśmy odprawę po stronie białoruskiej. Bez problemu, wszystko fajnie. No i dalej teraz czeka nas parę godzin postoju, żeby przejechać przez most i na polską granicę. Także trzeba iść spać po prostu. Misja granica zakończona sukcesem. Jesteśmy właśnie na polskiej granicy. Ale jest na nasz czas tamten jest 2:30, a w Polsce jest 1:30, a do 9 jest zamknięty. Bardziej sądziliśmy, że będziemy tutaj koło, nie wiem, 7, 8 rano, a nie, teraz na polski czas jest 1:30. Zatrzymujemy się po drodze, musimy iść do hotelu, bo inaczej nie ma co. W ogóle śmieszną sytuację miałem na granicy, ale to powiem wam później. Druga w nocy, a my chodzimy i szukamy hotelu. No i znaleźliśmy jakiś pokój. Hotel za 260 zł. W Polsce hotele są ładnie drogie, masakra. Jak sobie wyobrażę w Tajlandii za 260 zł, co jest to mniejsza z tym. Dobra, idziemy spać. Tak w ogóle pozdrawiam panie z przejścia granicznego, panie, które tam pracują. Poznały mnie, oglądają. Bardzo mi miło. Oglądajcie dalej i spokojnej pracy. No i wróciliśmy. Samochodzik odebrany. Jaka jest różnica? 6,50 tutaj litr paliwa. Na Białorusi 2,90. Że ktoś zaraz nie powiedział, to się tam przeprowadź. No wiadomo, że nie. No ale pomyślcie, jaka to jest różnica. Jakby było tak, że nie byłoby takich korków na granicach i takich kolejek dużych, to ludziom by się tak opłacało przejeżdżać po prostu przez granicę, że sobie zatankować, że szok. No połowę taniej ponad. Tym bardziej, że teraz wiz jeszcze nie ma. W ogóle polecam Odkryj Auto. Dziękujemy bardzo za piękny samochodzik. Bardzo wam polecam. A na hasło Wojownik 10 dostaniecie jeszcze zniżkę 10% na wynajem. Na wszystkie lotniska w Polsce i 5 w Hiszpanii. Teraz kolejne 5 godzin mamy trasy do Krakowa. Ale powiem wam, że wczoraj, nie pamiętam, czy wam wczoraj to powiedziałem, czy nie, także najwyżej się powtórzę, ale chyba nie mówiłem. Właśnie wróciłem po odprawie i w sumie były same panie, same dziewczyny były na odprawie, wszystko fajnie, szybko przeszło. Stoję koło autobusu i widzę, że idzie jedna do mnie.
w moją stronę. Panie celniczki. Panie celniczki, właśnie. Pomyśleć, że... Panie celniczki właśnie, panie, które tam pracują. No i idzie pani jedna w moją stronę i już widzę, że się uśmiecha i od razu wiedziałem, że coś jest na rzeczy. No i tam właśnie pani... Tylko na chwilę go spuścić z oka. A Ali nie było, akurat byłem sam. No i pani właśnie tam mówi, że już 3 dni temu właśnie widziały, że przekroczyłem granicę, że ktoś mnie tam już właśnie zauważył, że wiedziały, że wyjechałem, jak tam było, jak mi się podobało, jak po stronie białoruskiej to wyglądało, czy byliśmy zatrzymani, czy oni też tam wiedzieli, to, kim jestem i po co jedziemy i tak dalej. No i ogólnie bardzo fajnie. Mówiła, że właśnie jedna z pań tak zobaczyła jeszcze dokładnie w paszporcie i tak dalej. No i tak zaczęła rozmawiać i stwierdziła, że przyjdzie i pogadamy sobie chwilę. Także fajnie, no. I z drugiej strony, wiecie, też spoko, że wiedziały, że tam wjechaliśmy. To zawsze to lepiej. Bezpieczniej. Bezpiecznie zdecydowanie powiedziała, że wjechaliśmy i że trzeba w końcu wrócić. No, ale ogólnie, tak jakby podsumowując wyjazd cały, spoko, fajnie było tam pojechać, szkoda, że pogoda jaka była, taka była. Po stronie polskiej cały czas było pięknie, a to też mi pani właśnie mówiła, bo się pytała, jak z pogodą było i tak dalej. Ja mówię, no, że nie było pogody, że cały czas była lipa. Ona mówi, że to czasem tak bywa, że po stronie polskiej jest piękne słońce, tylko tam się wjedzie i od razu słabo. No ale jest jak jest. Dobra, nic. Trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie. Zapraszamy na jeszcze jeden kolejny odcinek. Pamiętajcie, żeby zadawać pytania w tym filmie. Tyle. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, pamiętajcie, żeby to zrobić. I dziękuję wam wszystkim za 500 000 subskrybentów. Fajnie, że oglądacie filmy, fajnie, że jesteście na tym kanale. Naprawdę bardzo, bardzo. To już na pewno będzie 500 000. Na 100%. Na 100% już, także wiecie, my teraz jak to nagrywamy, to brakuje jeszcze 500, ale wiem, że jak to będzie opublikowane, to już dawno będzie nawet ponad 500 000, także dziękujemy bardzo. Będziemy robić dla was coraz lepsze filmy z coraz lepszych miejsc i na pewno będą wam się podobały. Pozdrawiam serdecznie. You and me, I will always dream about how it will be. Feel your arms around